Tak jest, dzień trzeci, ten ostatni, ten, który generuje bardzo duże emocje i też ten, który mówi nam o tym, że już zaraz wracamy do szarej rzeczywistości. To jest niestety smutne, no ale tak to wygląda i tak mega dużo emocji, mega dużo zabawy. Dzisiaj drabinka Dorslamers, więc przegrany odpada, wygrany przechodzi dalej. Pierwsze pary są takie, że każdy z polskich zawodników trafił chyba wolniejszego zawodnika. Nie wiem w sumie tylko jak Rafał, zaraz zapytam. Aczkolwiek Rafał ma troszeczkę inny plan na to wszystko. Stwierdził, że on chce pojechać 8. Twój rywal ile pojechał? 9,5. Czyli teoretycznie każdy ma wolniejszego. Ale w praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie chłodno, pewnie później wyjdzie słońce i tyle. Czekamy, nagrywamy, jedziemy, rywalizujemy, trzymamy kciuki. Powiem wam, że Dawid stoi w kolejce i jeszcze chwilę temu miałem takie emocje związane z tym, że dzisiaj wracamy do domu, że smutno, że lot, ja się boję latać i już problemy żołądkowe z tego powodu, ale już wchodzą te emocje związane z tą drabinką, z eliminacjami. Ja cię nie mogę. Szok, 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 naprawdę. Zaraz się zacznie. You can hear that mace up there with the horn. He's going to take the to the top end with an 8.35, 138 miles an hour. Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast pain on heart impact. Fast painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, back don't mask. Grab reactions, jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and built the bruise. Now I'm not the one who used all the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me through a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and read out all the week now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier. Right cars slowly creeping into stage. Back over to the full stage. Here comes Rafael. It's getting smoky, but Matt goes through with a nice. Jesteśmy po top 32, jeśli chodzi o FWD. Tam startował tylko Dawid i Rafał. Dzień dobry Państwu. Rafał miał inny plan troszeczkę na to. Zależało mu bardziej na czasie niż na wygranej. I kurka wodna, ani jedno, ani drugie.
Ja już nie wiem, jak mam trzymać kciuki i w nie dmuchać. Ja mam z nerwów wszystko podrapane. Ja cię, szok. No jeszcze Patryk i Tomek zostali nam. No i Pawłowi Dziubkowi można kibicować jak najbardziej. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Zaczną zalewać, wiesz? Dobrze, geniutku. Taki był plan. No, trochę się wolno pompuje, kurde, i te lampy szybko lecą, nie? I tak potem start słabo. No. Tym bardziej, że drugi podjechałeś jeszcze na datek. No, miał czekać ten gościu, no i widzisz. Nie czekał, od razu się ustawi na 2. Ni jedno, ni drugie. Co nie jedno i nie drugie? Ani wygrana, ani 800. Bieg. Co? Bieg. Nie wszedł? Nie wszedł, nie wlazła trójka. No bo tak właśnie było widać, że... Nie wlazła trójka, no. Nie wiem, to dużo stresu już. 60 stóp jak? 1,46. Na 9,7 w tym przejeździe bez trójki to szybko. No ale co z tego, jak to nie jest sen? Spróbujemy może jeszcze raz dzisiaj, ale już na spokojnie, bez rywalizacji z No. rywalem, na spokojnie. Za dużo stresu chyba przez te 3 dni i to wszystko. Nie wiem. Sam se naleje, skrzynię naprawi, Wszystko, i ugotuje! no, rekord zrobi, frytki postawi. To jest gościu. Oczywiście łatwiej mi się skupić na polskich zawodnikach. Jak mówiłem w pierwszym filmie, że jest ich mniej i tej pracy w tym roku jest mniej, teoretycznie. Łatwiej mi się to robi, o może tak. To pokażę wam kilka innych pojedynków. No właśnie. Bo jak oni jeździli kwali, to nie było tych emocji. Jeden ruszał, drugi się pompował, potem ruszał. A teraz jednak te najszybsze samochody będą rywalizowały nie tylko o czas na torze, ale również i o czas reakcji na światło zielone. Więc... No więc wam to pokażę. Beautiful run. 10.64, 154. Weekend. Still keeps it big though. 719, 197.
Still running 607, 212 miles an hour. Zaczynamy kolejną rundę FWD. Top 16. Dawid przechodzi dalej. Mamy top 16, przechodzi dalej do top 8. Fajnie. Nie wiem, tak dużo awarii samochody mają, nie wszyscy się stawiają do startu. Najmocniejszy rywal teoretycznie odpada, bo mówię teoretycznie, bo tutaj każdy jest mocny, a zadziać się może sporo, więc no, przechodzi dalej, w każdym razie przechodzi dalej i dobrze, dobrze, kibicujemy, ciśniemy. Nie nagrywałem, wyobraź sobie. Któryś raz z kolei wyostrzyłem i nie wcisnąłem guzika nagrywania. Naprawdę? No! To co przed chwilą nagrałeś? Telefonem nagrałem, a tu sobie tylko wyostrzyłem i nie zauważyłem, że się ramka Tylko nie kamerę trzyma, a nie nagrywa. Nie wiem jak on to robi. No, to jest profesjonalizm, to zdarza się, nie? Zdarza się, to jest to właśnie. No, Wiktor ostrzy od razu zdjęcia. Już pierwsza relacja wleciała na bieżąco. Dwie wleciały. To ja muszę tą drugą udostępnić. Tak, tak. Nie mamy podgląd na żywo. I tak to czas ucieka właśnie. Rusza klasa Tomka i Patryka. True Street. Chłopaki już są przygotowani. Co widzimy, nie będę chodził, przeszkadzał. Patryk zapewne bardzo przeżywa, bardzo się stresuje. Myślę, że Tomek będzie co będzie. A Patryk jednak chciałby dobry czas pojechać, zależy mu na tym, żeby dojść wysoko. On w Każdejach wygrywał pieniądze duże. No i nic nie może w zecie wiecznie trwać. Nie, no miejmy nadzieję, że będzie pozytywnie i kibicujemy. Lee was going so quick, he had to sort himself out with a neck brace Sunday. But it's really good. It's always good to know that you've got them from there. 9:30, 1:48, nicely run. Way you get past Thomas, you'll pick him out for 50 quid. Przerwunia na lunch. Trzeba coś przekąsić. Wszyscy opuścili strefę kolejkową i idziemy na... Jak Max Verstappen, nie? Co chwilę poprawiam czapkę. On też tak robi. A ostatnio chyba w tym samym miejscu nagrywałem, że mnie łokcie bolą, nie? Łokieć mnie boli. Pod prysznicem przywaliłem. Nie pytajcie. Idę pogratulować chłopakom, bo wszyscy przeszli dalej. Mianowicie Dawid awansował do top 8 chyba. Zrobił 2 przejazdy, top 32, top 16, tak, do top 8. I Tomek z Patrykiem również awansowali do top 8. Fajnie, fajnie, że ci co jeżdżą, to przechodzą dalej. Bardzo milusińsko i kibicujemy i trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. W sumie to już możecie puścić te kciuki, bo to już wszystko się wydarzyło, nie? A materiał jest po czasie. Ale no... Emocjone są. Idę pogadać z łobuziakami. Brawo. Dzięki. Skrzynia działa, wszystko git. Kolejna 8. Czy nie działa? Tak, nie do końca. Tak Już coś się bardziej hałasowała niż zwykle mi się Już się wydawało. zaczyna taki malutki problem, ale zobaczymy, czy to wytrzyma jeszcze te 3 przejazdy. Aha.
Ty, że się mechanikował, ty, to się nie ciesz. Naprawiałek, także różnie bywa. Nie ma gwarancji, gwarancja do bramy, się nie znamy. Dokładnie. No ale dobrze, no, przechodzi do top 8, tak? No. No fajnie, że nie trafiliście na siebie z Patrykiem, elegancko. Nie, to dobrze. Teraz też mi z Patrykiem. Oby jak najdalej. A ty też chyba to top 8 już, tak? No, dobrze jest. Oszczędno samochód. A teraz dokoksowaliście, czy po prostu ten czas ta 7 wypadła sama z siebie? No później zaczął hamować. Bo i tak czwóreczka i już spuściłem z gazu. Tak do połowa czwórki ogniem szłem. No ale 7-9 było. No i tak w szoku jest tego 7-9. Start był dobry. Trzeba nie odpuszczać! Patryk też odpuścił. Ale młody zmniejsza. To co jeszcze będzie? A może w finale się może tam ostatni przejazd ewentualnie. No, żeby też tak, wiesz, nie przesadzić, nie? Też nie wiem czy ma sens, no zobaczyć, czy się cisnąć z wszystkim, wiesz, to są... Czy jest często cisnąć, o. No właśnie, dokładnie, z głową. Swoje zrobione. Tak jest. Elegancko tego, nie? Elegancko. Nie? Kolega Dawid, kolega Tomek. Elegancko. K-Series power. Oh, no, here we go. Lewis is doing his best to catch up to him. David is off the throttle and he goes 8.25, 134. Mamy to! Przechodzi dalej do top 4. Zostanie tylko czwórka najszybszych zawodników. Wow. Jego poprzedni rywal z finału z 2024 roku też przechodzi dalej. Honda Civic. Jeździ niskie ósemki, 8.3, 8.4, 8.5, więc może być niebezpieczny, bo dobrze startuje. Zobaczymy. No i dobra, panowie czekają na swoją kolej, kolejny top. Patryk BMW w kombi, Tomek nie wiem, nie idę już pytać, żeby go nie rozpraszać, zaraz zobaczymy. No i kibicujemy, żeby obydwoje weszli. Palpitacja serca normalnie, palpitacja serca. Zazwyczaj na zawodach zwykłej, tak po prostu, pierwsze przejazdy są mega emocjonujące, zastanawiam się co z autem itp. itd. A co dopiero impreza tej rangi. Masakra! Catch up a message. 7:10 last night. Well done, sir. BMW. That is a tremendously close race. Here comes Patrick Walk, just in time. Yes! The number Yes! 58. Right looking run for Swerve. 8.94. Tomek, brawo! 36. That is going to be who is taking it. Out. Anywhere near, and he runs 6.78, 200. Ale musieliśmy długo czekać. Uf. Ale Patryk dowalił koksu. Miało być spokojnie na tym zapasowym dytrze, który jest bardziej miękki, a on jedzie 8.5. No rewelacja. Tomek też przeszedł dalej. Czad weszli do top 4 i chciałem iść do nich pogratulować im, ale widzę, że Dawid już stoi w kolejce i czeka. Wow. Rewelacja. Kurde. Pierwszy filmik, którego nie nagrałem, Patryka 8.5, to jest pierwszy film, który nie nagrałem.
i go na relacji nie wrzucicie, ale muszę, chłopaki mi pewnie podeślą coś i złożę, ale ojejuś. Kolega Dawid będzie jechał. Stevenson is in the tower. Top 4. All weekend long. This is his favourite part of the show, front-wheel drive. Nie wiem co powiedzieć. Is it going to be the Honda Civic from the Netherlands or is it going to be the Nova from Poland? Choose your victor to face Arvid Jamshed in the final of the 2025 Doors Marathon. Here comes Gino, rolls into stage. The power of that machine rolls him through to the top end to a comfortable 8:36 at just Points against Patrick Walk, who really did turn the wick up in the last round. Jest! No one wants to go into stage. This was bound to happen at some point, wasn't it? I wonder if they look at the temperature gauge and just think all the watch. Well, we won't have an issue at all. This is a street car in effect. As in, this is a true street car, mind you, so is Thomas. Well, Thomas is going in. He is. Oh! Tomek wygrywa! Rywal popełnia falstart! Nie wytrzymał ciśnienia! Ale się odwaliło! O, masakra! Już trochę emocje zeszły. Nie nagrywałem na gorąco. Ale Dawid w finale po raz trzeci na Dorflamer, trzeci raz z rzędu w finale. Patryk pokonał swojego rywala, który 2 razy przegrywał. 2 poprzednie lata. 2 poprzednie lata przegrywał. Teraz wziął górę. Tomek też przeszedł do finału i mamy polski finał klasy True Street. W ogóle jaja są takie, że Patryk uwalił modyfikowany dyfer, a na seryjnym wali 8.5 i 8.6. To jest niesamowite. Świr jakich mało, ale dobrze przestał kalkulować. Patryk kolega, no szok, ale jaram się jak cholera, jak pochodnia normalnie. A nie wiem co mam robić. Brawo panie finalisto. Dzięki. Co z samochodem? Na razie dobrze. Tak? No. Jest okej. Skrzynia naprawiona na... Weź tak zrób, żeby Na busie. Patryka pocisnąć, no, puśnij go. Lekko nie będzie miał. Ja też lekko nie będę miał. Zobaczymy, no. Idę mu to samo powiedzieć. Ty chory, brawo, ale klątwa ściągnięta, co? 2 pojedynki z nim przegrałeś. No, jednym przegrałem. Nie, przepraszam, ani jednego nie jechałem do końca. Jeden zepsułem auto przed, a drugi zepsułem auto w trakcie. No właśnie. Więc w końcu się udało. Ty, ale ten seryjny dyfer nie taki zły. No. Trochę wabank, czy nie? Teraz? Nie. No z nim w sensie to nie był wabank? Nie. Po biegach, potem, dlatego go dogoniłem później, nie? No. No to jest, jakby tak dobrze ruszył, to też tam jest rekordzik jak nic, panie Janie. Ale on się urwie. Aha, no ten tak, ale... No. Ten się urwie. Dla mnie to już jest sukces. Ale jest super, nie? Tak. Ej, Tomkowi mówiłem, żeby cię pojechał, to muszę to samo powiedzieć. Żeby pojechał Tomka. Dzięki. Nie, ale kto by pomyślał? Jakie szczęśliwe losowanie, że nie trafiliście na siebie w ogóle wcześniej, nie? Zarąbiście. Tata zadowolony? Stres jest, nie? Mało powiedziane. Widać. A ten paznokcie obżera. Co? Co robić, o też jest.
Tak se siedzę i czekam, no. On już przelew dostał. Nie zapeszej. Ten sam finał co? Co? W ubiegłym roku też z Ahmedem się ścigałeś. No już trzeci raz. Trzeci raz? No. Trzeci raz? Nie, sorry. Drugi. Dobra. Wcześniej była chyba czerwona albo czarna Honda. Tak, no. Czarna była. A żeby coś jakiegoś błędu nie było, no to się ogarnie. A jest okej wszystko z autem? No problemy z wózkiem jest, ale tam zmieniliśmy konfigurację i teraz powinno być okej, bo mi odcinało tam. No okej. Długi temat. Wózkiem? No długi temat. I teraz my ustawili tak jak było kiedyś i też pojedzie ten samochód, no. Trochę wolniej, ale będzie. Bo Dawid to jest mój kolega. Kolega Dawid. To się wytnie. A ty problemy z autem czy nie? Patryk to też mój kolega. Ciągle. Teraz nie, no ale... Zobaczymy. Co tam słychać? Co robiłeś? Co tam grzebałeś, co? Tunery! W finale! Tylko, Jak że tam, jeden Patryk? jeszcze jest kierowcą dodatkowo. Patrz, nie chce mi nic powiedzieć, no się śmieje. Trzeba było... Wiesz, że te frenci nie wytrzymają, jak zrobi za dużo, nie? Wiesz. Mi się zrobi mało, wiesz o tym. Już za momencik się zacznie finał FWD i finał True Street, gdzie dwóch polskich zawodników zmierzy się między sobą. Śmieszna sytuacja. Problemem jest to, że mam samolot o 21:20 i dostajemy maile co chwilę, że są problemy z terminalem, że jest tylko jeden czynny, że będzie zapchany, że proszą, żebyśmy byli dużo wcześniej i na pewno nagram te finały, ale nie wiem, czy zdążę potem całą ceremonię nagrać. Niedobrze, ale no tak wyszło. The winner of Door Slammers 2025, Konstantin Dinev. Jedziemy polski finał. Okay, True Street final, and it's an all. So heads up, first to finish line wins. The pair of them all the way from Poland to take the big check on the stage in about half an hour's time. The BM takes it with an 8:59 at 166 miles an hour to a lose out 9:32 for Patrick. However, it's still been a great weekend for Patrick. £5,000 to the winner, 2,000 to the runner-up here. It looks like Teraz Dawid, ależ! comparatively unreliable compared to other classes. The consistency of David Lammick has been amazing over the last 3 years. He's in the final again. Defending his title again. Oh, look at that number again. 767 at O masakra! O masakra! Wygrywa Dawid po raz trzeci raz z rzędu. Język mi się plącze. Trzeci raz z rzędu wygrywa klasę FWD. Nikomu wcześniej się nie przytrafiło to 2 razy z rzędu. Rok temu to zrobił. Robi to po raz trzeci. Po prostu chore kolega Dawid. No, jeszcze mega czas. Ale to był jego weekend. On był królem i rozdawał karty w FWD. Jest szansa, że zdążymy na samolot szybko w Media Roomie. Odebrałem swoje graty. Idę do chłopaków, żeby na gorąco coś powiedzieli. Na pewno nie będziemy na rozdaniu nagród. Nie zdążę. Mega żałuję, już nie popełnię tego błędu. Nie ma szans, że będę wylatywał w niedzielę. Kwestie logistyczne, nie, dobra, nie o tym materiał. Walić to. Ale Tomek w ogóle rekord personalny, czego jest mu pogratulować. Patryk troszeczkę zaspał, ale samo to, że dotarli do finału i wywalili tą klasę, szacun, mega, 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 a ten paździoch, o jeny, och Dawidku, no, dostarczasz emocje.
Rewelacja. Tyle cię łoiłem przez zimę, żebyś musiał to przepracować. Żeby było dobrze i szybko. I czapki z głów przepracowane. Muszę... Nie, naprawdę, rewelacja, idę. Muszę się szybko przebrać, szybko zamienić 3 słowa i spadamy, ale... A podsumowanie będzie chyba innym razem. Z samolotu. Nie, tam będę się trząsł ze strachu. Gotta stay locked in Goggins. Gotta ball out like Robin. Straight to the top, I'm all in. Ordinary's like a toxin. I don't wanna be like Robin. I just wanna lead, no watching. Fuck caution, I ain't gonna be common. I got the confidence, like I'm on this shit, like I'm the baddest bitch in the club. I'm here for dominance, I'm being honest, that's what I want. I'll never give up, I want the whole place sold out. My name in every mouth. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my name. Say my motherfucking name. Say my. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my motherfucking name. Say my. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Driven by fire, driven by fear, never get tired, no I'm still here. Felt in the cracks, now I'm shifting gears. 10 years into my moments here, waiting my turn, now I'm hot in demand. Slept on a kid, but I had bigger plans. Stayed low key, but I still hit drive. Give me one shot and I'm coming alive. Next on the left, second taste it. Gunning for the top, no limitations. From the basement, no hesitation. Brawo! Jeszcze życiowo! Daj spokój, szkoda słów. Super! 8-5! Brawo! Dzięki. O, ty tu jesteś, Brawo, Łukasz! ty Cześć! jeden! Ej, ja wygrałek to normalnie, wiesz o tym? 3. raz z rzędu! Oni mnie 2 razy to jest, ja już nagrałem, już masz bana, na bank masz bana, no. No, muszę cię przytulić normalnie! Trochę ci napsułem kwita przez zimę. A, tam A, dobra, telefon spadł, nie się o to. cały. Pewnie, o. Dobra, Szybka to. walić telefon. No. Dawid kupi. Masakra, no. Krzyczał, to Dawid kupi. Teraz możesz szastać pieniędzmi, to ci kupi nowy. Brawo i tak, Patryk. Jak wygrany, co? Przeżyło auto? Tak, tak. Wszystko git, no. Trochę zaspałeś. Ale on się zapalił, to wiesz. No, ślizgnęło się. Nie ma szpery, więc jedno koło poszło z dymem. Ale zadowolony chyba, co? No jasne. I tak coś wpadnie, jakieś punkty. Tak, tak. Rewelacja! True Street. Again, a phenomenal class this weekend. We've seen some great racing all weekend long, and it came down to the final. This guy had a little bit of a nervous weekend, shall we say. Thought he was broken at one stage, but managed to get it round. Came through to go into the final. But let's hear it for your runner-up this weekend, Patrick Bump. Here he is. Congratulations, Patrick. But your event winner in True Street this weekend, running well into the 8s, approaching 170 miles an hour some of the passes. The one and only Thomas Drodds. Come on, Thomas. So again, another one of these big checks going over. Seas again going across the channel. £5,000 and the trophy and the title. Well done indeed to Thomas Drodds, who takes the win here at the Door Slammers. Okay, well done. Thank you ever so much indeed. Your runner-up this weekend, 8.34. Get this, 184 miles an hour in the final. Winner 12 is that Ahmed Jamshed. Congratulations, Ahmed. £2,000 going into the bank account after this weekend as well. Very, very good job indeed. Oh God, you ain't getting it back, are you? Yeah, the winner, and of course, make some noise for the 3 times champion of the Door Slammers, all the way from Poland, David Ehrlich. Big congratulations, David. 3 in a row. £5,000 into the coffers. The trophy again
it's more. I tell you what, when you get to this level, it's more important for the title. It helps you get sponsorship, it helps you get followers, and it certainly helps you in your racing career. Ahmed Jamshed, you're right. You're winner. You're right, it's more important than the title. Honestly, it's not the money, it's the title. Wracamy. Oni świętują na Santa Pod Raceway, a my w towarzystwie Map Racing i Adama na lotnisko już. I czas wracać do kraju. Jak już wiecie z materiału z filmu z Santa Pod, samolot zmusił mnie do tego, że musiałem wcześniej opuścić teren wydarzenia i z czasem sobie zdałem sprawę, że zabrakło końcówki, która zawsze była, i pomyślałem sobie, że jadąc na Krosno pojadę z Gdańska na Krosno, pojadę przez Górny Śląsk i pierwsza moja wizyta, jestem u Patryka ponownie. Cześć. I teraz tak, ja bym chciał, tak jak wspomniałem, musi stać gdzie indziej, bo te... O, tu będzie jasno. Zabrakło mi podsumowania i teraz na chłodno, to zawsze były emocje towarzyszyły podsumowaniu w niedzielę, a teraz minęło 4 dni, 5. Jakbyś miał podsumować Dorsalammers ten rok? Mówiąc o samej imprezie, no to jak zawsze rewelacja, no to już chyba Anglia przyzwyczaiła nas do tego standardu i wiemy, czego tam możemy się spodziewać, i to ciągle się potwierdza, że to jest top, przynajmniej tych zawodów, na których byłem, to czegoś takiego w innym miejscu jeszcze nie doznaliśmy. Przygotowanie toru, organizacja wszystkiego to jest naprawdę rewelacja. A jeżeli chodzi o moje występy na Santa Pod, no to tak jak się spodziewałem, z przygodami. Wykrakałeś sobie. Wykrakałem i w sumie to tak nawet dosłownie wykrakałem, bo nie dość, że wyjeżdżając stąd już mówiłem, ciekawe co SK zepsuje, co urwie, albo co w ogóle odwali, bo ona lubi tak coś z czymś zaskoczyć, bo jest kapryśna dziewczyna. A przed samym przejazdem, którym urwałem dyfer, też mówiłem o tym, że urwę dyfer na pewno. Naprawdę? Tak, mówiłem to, i mówiłem to wszystkim. Chodziłem jak Katarynka na... A dlatego nie mówili, że tak. Wygadał sobie. Tak, opowiadałem wszystkim, że teraz jak troszkę spróbuję ostrzej ruszyć, dołożę trochę mocy, to urwę, zepsuję dyfer. To będzie pierwsze, które się stanie. No i tak się stało. No. A dyfer był wzmocniony, w sensie miał szperę zamontowaną, miał tam już zapieraki mocniejsze i teoretycznie miał być mocny, a się okazało, że nie. No i to już była taka zła wiadomość bardzo, bo nadzieja była, że coś się uda pojechać w tym roku, jak chodzi o czas. Chciałem poprawić swój rekord personalny, no a urwanie dyfra i zamontowanie fabrycznego, otwartego, zwykłego, bez żadnej szpery, no to przekreśliło już praktycznie całkowicie starania o czas. Raz pojechałem tylko zapalając opony za mocno, bez grzania, i to wtedy on się zapalił, a drugi raz, jak już było dobrze opony dogrzane, zwiększone trochę doładowanie na biegu startowym, no to się urwało dyfer, nie? Rozerwało go. Więc no, plany pojechania rekordu swojego musiałem odłożyć na kiedy indziej. I wtedy była już taka misja, zawsze to mówię, przetrwania, nie? Żeby się pojeździć, jak najdłużej przetrwać, plan awaryjny, żeby się pobawić już typowo na zawodach, już nie patrzeć na swój rekord, tylko na zawodach, więc dlatego tak dziwnie jeździłem, że starty były z bardzo niskiej mocy i co bieg wyżej, to doładowanie do góry, żeby się coraz bardziej napędzał, żeby próbować uratować sytuację górą. No i to tak w sumie wyszło, tak się to udało, nie? Bo te moje przejazdy top 16, tak? Top 16, top 8, potem top 8 i półfinał, no to byli w sumie mocni zawodnicy, którzy mieli teoretycznie większe szanse, a się udało ich dogonić na końcu. No, najbardziej satysfakcjonujący przejazd to był ten półfinałowy z tym Arni, tak? Chyba tak ma na imię, ten król Dorsalamersów w klasie True Street z 2023 i 2024, bo on wygrał 2 razy.
Nie dane mi było wcześniej z nim pojechać, zawsze miałem jakieś przygody i z nim nie jechałem. Zawsze z nim przegrywałem, nie jadąc z nim. No teraz pierwszy raz udało mi się z nim pojechać i wygrać. I to wygrać na ostatnich metrach. To jest fantastyczne uczucie, jak widzisz, że ten przeciwnik wystrzeliwuje na 2-3 długości samochodu do przodu. I ty tylko musisz czekać, żeby system zaprogramowany przejazd zadziałał tak jak ma i dołożył na tyle mocy, żeby udało się go dogonić. No i się udało. No. Udało się, no a później finał z Tomkiem, ale no, ktoś może powiedzieć, że finał jest dla mnie, no, może nie tyle pechowy jak nieszczęśliwy, ale nie, ja się bardzo cieszyłem, bo z dwóch faktów. Pierwsze, że doszedłem do tego finału, mimo urwanego dyfra i praktycznie no, słabych szans, już na samym starcie, to doszedłem do tego finału. A druga sprawa to jest to, że to był polski finał. Myśmy mogli się wcześniej spotkać. Dokładnie. Mogliśmy wylosować ten wyścig wcześniej i ktoś by odpadł. Jakby odpadł w półfinale, to jeszcze, no bo byłoby trzecie miejsce. Ale by odpadł wcześniej w ćwierćfinale czy w top 16, no to straszny smutek, nie? Dlatego, którym się nie udało, a Dokładnie. Oboje mieliśmy tam jakieś szanse, więc wyeliminowaliśmy nawzajem. Więc to było najpiękniejsze, że udało nam ominąć losowania. Chociaż trafiałem trudnych zawodników na tych wcześniejszych przejazdach, ale udało się nam nie trafić na siebie, to było najlepsze. Bo trafiliśmy na siebie w tym finale. Tomek był lepszy, szybszy, lepiej przygotowany na ten przejazd. Ja przesadziłem trochę z mocą, otwarty dyfer nie pozwolił tego przenieść, zapaliło się jedno koło, jak się zapaliło jedno koło, no to już stracił się całkowicie napęd, więc musiałem już tylko odpuścić i popatrzeć, jak Tomek ładnie przekracza metę ze swoim rekordem. No, gratulacje dla niego. I co, za rok wracasz? Tak, na pewno. Tym? Czy tamtym? Tego jeszcze nie wiem. Ta Santa Pod miała być Anglią ostatniej szansy dla S5, dla tej streetowej. No ale o te szanse nie wykorzystał jeszcze, więc nie wiem, czy nie trzeba dać jeszcze kolejnej. Albo zrobić jak Paweł, pojedziesz 2, chociaż on nie jeździ na Anglii 2. Kurczę, to chyba za dużo by było. To nie, to muszę wybrać, no to zobaczymy. Jeszcze jest cały rok jeżdżenia streetową S5, więc jeszcze jest Zerbs, jeszcze jest Arad. Więc może się gdzie indziej uda to przynajmniej trochę poprawić, żeby tak, bo w sumie 2 lata już nie było rekordu poprawionego, więc by się przydało. No. Na co wydasz zarobione pieniądze? Wygrane pieniądze? A na pewno na inwestycje w te dwa tutaj Rzezimieszki. Inwestycje, tak? Tak to nazywasz? Na pewno. Inwestycje, tak. Inwestycje, no. Co trzymasz za plecami? A nie powiem. Pokaż. Kryształ? Kryształ. A widać teraz. Cieszy? Bardzo, już mam 2. Jak 2? A, bo byłeś drugi. Bo na pierwszy Santa Pod w 2023 roku też byłem drugi. Później 3., 4. chyba jak zakład, albo nie pamiętam. A teraz znowu. No. I co ciekawe, na pierwszym Santa Pod, gdzie byłem drugi, też urwałem dyfer. Tak, bo za drugim razem to ci auto zgasło. No właśnie. Automat może zgasnąć, nie? Może. No i dobrze. Pa. Pa. Kolejną osobą, która, ale echo mamy, musi podsumować to, co się zadziało i ma chyba o czym opowiadać, jest kolega Dawid. Dzień dobry, panie. Cześć. No i niestety, z racji tego, że miałem samolot zbyt wcześnie, nie zrobiłem tego, co robię normalnie, czyli nie nagrałem podsumowania. Zazwyczaj macie tam swoje 2 minuty. Emocji było dużo. I na gorąco zawsze opowiadacie. Teraz minęło parę dni i co? No dalej jeszcze, powiem Ci, jeszcze tak nigdy tak długo emocje mnie nie trzymały. To wszystko w głowie jeszcze wszystko się kręci i ciężko mi wrócić do rzeczywistości i do pracy. No ja tym bardziej, że masz po pierwsze wygrałeś 3. raz. W ogóle chyba tak, 2 razy wygrał ktoś tą samą klasę, ale 3 razy nikt pod rząd nie wygrał, nie? No z tego co wiem to nie. Jakby się okazało, że jest inaczej, to można pisać w komentarzach, ale Ciebie jeszcze trzyma, bo taka wiadomość gruchnęła parę godzin później, że zostałeś rekordzistą Europy. No okazało się, że ten czas, który pojechałem, to jest jednak rekord Europy, bo wcześniejszy tam kolega z Grecji pojechał, okazał się, że tam był błąd pomiaru i
No i tak wyszło w sumie, że jak wróciłem do domu po jakimś tam czasie, że jednak to tamten czas anulowali, że jestem rekordzistą Europy. I tak sobie siedzę w domu i sobie myślałem, no fajnie. Ale tak, to nie tak, że pojedziesz na zawodach, zrobisz ten czas i wszyscy euforia i rekord Europy, tylko tak później to przyszło, no. No ja tam widziałem, jak dopiero wylądowaliśmy w Gdańsku, więc to tak też... Tak. A jakbyś tak miał podsumować całą imprezę w porównaniu do tego, co było, co się działo i do poprzednich lat? Kurde, no jak to porównać? No może mniej awarii trochę było, takie pierdołkowate bardziej awarie. No auto zaczęło jeździć super, czasy były zajebiste i no były emocje, dużo wszystkiego. Byłem w szoku w ogóle, że taki czas pojechałem i nie myślałem w ogóle, że na takie możliwości mnie stać. No tym bardziej, że zrobiłeś 7.5-7.6 to tak. No ja tak myślałem, że pojadę to sobie jakieś tam 7.8 się pojedzie, 7.9, nie, to jest do zrobienia. Ale żeby 7.5 to... Ogólnie jak pojechałem to swój pierwszy taki dobry przyjazd 7.9 odpuszczałem przed metą na niższej mocy, to mówię, no jest potencjał ogólnie. No ale potem grucho 7.6, 7.5, no to już był kosmos do mnie. No. Szybko. Tym bardziej, że też na początku materiału wspominasz o tym, że jechałeś z autem nie wiedząc, czy będzie działało. No, bo byliśmy na zawodach w Aradzie, 5. bieg nie działał, przyjechaliśmy do domu, nie było nawet diagnozy, co to może być i w ogóle i tak w ciemno znowu pewne elementy, pewne rzeczy pozmienialiśmy. Łukasz pewne ustawienia ze skrzynią między silnikiem a skrzynią pozmieniał. No i na auto zapakowana laweta, no trudno, wyjedziemy, nie? Części nabrane zapasowe. No i pierwszy przejazd, 5 działo, prędkość na mecie wysoka, to już byłem szczęśliwy. Ja już wiedziałem, że na pewno jest 7 wtedy. Ty w pierwszym przejeździe zrobiłeś od razu 7? Nie, chyba 8-1, nie? Nie, pierwszy przejazd był jakiś bardzo awaria była i był bardzo zły czas, ale pierwszy już taki normalny, drugi przejazd taki już normalny był i tam już było 7-9. Od razu tam, także od razu poszło już 7 rozwiniona. A cała impreza, organizacja? Bo w zeszłym roku było dużo kolejek, nie? Dużo więcej tego wszystkiego. Teraz chyba było lepiej, co? No w sumie tak, przejazdów nie zrobiliśmy więcej, ale przez to, że jechało się klasami, to faktycznie mogłeś sobie stać z boku i przygotować samochód, nie kisiłeś się w tej kolejce. No pewnie to było lepiej ogólnie. Ale dalej mało przejazdów, ale i tak organizacja, wszystko super. Przygotowanie toru i tego wszystkiego to tam jednak jest na wysokim poziomie. To nie ma co ukrywać. Przyczepność była też super. Piątek, sobota, atrakcja. No dobrze tam było ogólnie. Co teraz dalej? Bo na pewno, bo jakbym Ciebie pytał w niedzielę, to byś nie wiedział co dalej. A teraz minęło trochę dni i na pewno już wiesz co dalej. No już wiem ogólnie co mogę poprawić. Wiem, że za dużo czasu się nie urwie, ale już w głowie są pewne pomysły. Ogólnie muszę popracować nad stabilnością samochodu. Bo przejazd przez metę, to auto się super prowadzi, ale za metą to już jest koszmar ogólnie. Tył podnosi, spadochron miota, tym samochodem jest niebezpiecznie bardzo. No i mam w głowie co tam pozmienia, żeby to popróbować, żeby to auto było stabilne. Bo jak ono będzie stabilne po przekroczeniu mety, mogę dalej iść z prędkością w górę i próbować ten czas poprawić. I z mocą w górę jeszcze, bo jeszcze jest jakiś tam potencjał. Te 150 koni tam myślę, że jeszcze idzie dołożyć. No i jakieś takie może niuanse malutkie, jakieś tam z trakcją, no zobaczymy. No, także w głowie się już kumulują plany. 4 będzie? Pojadę, będziemy walczyć. Jedziesz za rok ponownie? Tak już myślę, nie widzę przeciwwskazań, także 4 pojedziemy, jak będzie działać, no, to 4 wygramy, no. Czemu miałoby tak nie być, jak by wszystko działało tak? No po to się tam jeździ, no nie? Dokładnie, no. Wiem, że oni tam zniesmaczyni moją osobą tam, że ja 3 raz wygrałem, bo nie widziałem u nich takiej euforii jak za pierwszym razem, ale no, jak auto jest szybkie, to czemu nie? No dokładnie, no przecież po to się jeździ, żeby wygrywać. Jeździ się na zawody, żeby się wygrywać, nie? Dokładnie. W pierwszej kolejności jedziesz po czas, ale jest czas, masz setup, który daje możliwość. Ale teraz było idealnie, bo fajnie, bo piątek, sobota była walka o czas i ten czas udało się zrobić i potem wiedziałem, że w niedzielę to już na lajcie nie muszę walczyć o czas, tylko o wygraną zawodów i chyba, no lepiej nie mogłem tego, nie udało się, lepiej nie mogło być ogólnie, no. I już w niedzielę nie było ciśnienia, mogłem już praktycznie na połowy parametrów jeździć z tymi słabszymi samochodami i dopiero w finale tam już pełna moc odkręcona była.
No i dobrze. No i wiesz co jest jeszcze najgorsze? Że mieliśmy fajny polski finał w True Street i zaćmiłeś chłopaków, bo wszyscy kurde przylecieli do Ciebie gratulować. Ja tam stać, Ale super było, bo ja pierwsze, Tomek pierwsze, Patryk drugie, no Polska chodzi o te podium, no to liczne grono było. Jak ja to mówiłem, że z tych co przeżyli, to wszystko góra, wszystko wzięte, wszystko dobrane. Ogólnie wszyscy zawodnicy z Polski na wysokim poziomie się reprezentowali. Także nie było tam... Tylko niektórzy nie zdążyli dojechać do mety. No, były awarie i wszystko, ale wszystkie samochody, które tam były, to na wysokim poziomie, także reprezentacja była silna, ale zawsze tam na zawodach coś się dzieje, coś się może popsuć, no i ktoś może, wiesz, odpaść, no takie jest życie, no. Tak jest. W tym roku co jeszcze? No pojedziemy Węgry, Rumunia, jakieś setupy potestować. Mi się wydaje, trzeba teraz drugą część sezonu wykorzystać na poprawki, żeby się już przygotowywać z tymi poprawkami pod Anglię. Okay. Jakieś testy. Coś w Polsce, zobaczymy jak to będzie blisko, to się pojedzie. Jakbyś miał teraz komuś podziękować, masz 30 sekund. No, całej mojej rodzinie za wsparcie, cały team Turbolamik, brat Łukasz, najlepszy tuner, moim dzieciom, Red Turbo Channel za oprawę medialną, no i wszystkim firmom, które mnie wspierają, Ecomaster, Topol Garage, no dużo tego jest, już nie pamiętam, Sort, oleje, jest tego trochę, no. Tak, wrzucę przebitki, żeby nie było, że no, bo ja potem zapominam. Kończymy. Na razicho. Na razie, dzięki. Paweł, ty jesteś kolejną osobą, która musi podsumować Santa Pod, nie pędząc już na Santa Pod. Tak jest. Nie udało nam się na Santa Pod pożegnać z Tobą. No, a jak oceniasz wypad? W zeszłym roku w ogóle nie jeździłeś. Tak, lepiej niż w zeszłym roku z pewnością. W tym roku udało się zrobić parę przejazdów. Niestety zakończyły się one też awarią. W międzyczasie była awaria, którą naprawiliśmy, ale ostatecznie zakończyło się też awarią. Jakie wyniki? No coś pochwal się, bo tam jest chyba czym się chwalić. Wyniki udało się poprawić rekord życiowy. Niestety troszeczkę zabrakło do drugiego miejsca w kraju w klasie drag przednionapędowej. Operacja się udała, niestety pacjent zmarł. No i tyle chyba. Wrócisz na Santa? Tak, na pewno wrócimy w przyszłym roku. Troszkę mocniejsi. No i zobaczymy. A jakbyś miał tak ocenić to, co było w tym roku, a do poprzednich lat? Lepiej, gorzej? Trakcyjnie, organizacyjnie? Trakcyjnie wydaje mi się, że było lepiej. Organizacyjnie było też lepiej z racji tego, że podzielili starty na klasy. Nie trzeba było tyle czasu marnować stojąc w kolejce i grzejąc samochody, pchając te samochody po 3 godziny do startu. Teraz to było, można powiedzieć, że w pół godziny od wjechania stało już się na starcie. Czyli tutaj wielki plus za podzielenie tego. Minus troszkę, no tak jak inne lata, nie było ograniczeń w ilości zawodników, więc wtedy, gdyby miał być już koniec, zakończyło się na 170, a nadal mimo iż teoretycznie powinien być już koniec zapisów, zapisy trwały, aż zapisało się tam chyba 230 czy 220 zawodników, więc no im więcej zawodników, tym gorzej dla startujących, tym lepiej na pewno dla kibiców, bo mają większą ilość zawodników oglądają. Tak jest. I co, to wszystko? Chyba wszystko. A jak podróż ci minęła? Podróż minęła nam w tym roku bardzo jak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No nie bardzo szybko, ale bardzo dobrze. Wracaliśmy lawetami, 3 lawetami, zestawami. No i cała podróż powrotna, w 24 godziny żeśmy się zmieścili. Od startu do porozkładania wszystkich, aż do Lamika, do miejsca docelowego 24 godziny łącznie nam to zajęło. No i dobrze. No i elegancko. Jakbyś chciał komuś podziękować, to masz teraz 20 sekund. Tak? No to chciałbym podziękować Kukiemu za to, że był z nami, nagrywał, męczył się z nami przez całą podróż.
żonie oczywiście, no i wszystkim kolegom, którzy byli z nami, którzy byli tam z nami, zawodnikom, no i kibicom. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Hej. Teraz tak, z południa Polski przenosimy się na północ i jedziemy do Piotra, aby podsumował, jak wyglądał Dorsalammers 2025 jego okiem. Ciekawostka jest taka, że zadzwoniłem do niego, że jadę z kontroli energii elektrycznej i kazałem mu odsłonić wszystkie gniazdka na firmie i kazałem mu zrobić dostęp do wszystkich gaśnic. On nie wie, że to ja jadę. Emil mi sprzedał info, że mieli taką kontrolę i się podszyłem i jadę. Zobaczymy, co zaraz będzie miał cwaniaczek do powiedzenia. No i jestem już u Piotra. I wiesz po co tu przyjechałem? Nie. Z racji tego, że miałem samolot bardzo wcześnie, No. to nie nagrałem podsumowania na Santapod. A, widzisz. I już byłem u Patryka w Gliwicach, byłem u Dawida w Katowicach i teraz jestem w Lęborku. I jakbyś miał podsumować? No jakbym miał W podsumować. porównaniu do tego, co już było, co miałeś styczność? No słuchaj, no co, podsumować bym miał tak. Podsumowanie jest takie, że po prostu oczekiwałem więcej, ale się nie udało. Z racji tej, że samochód po prostu nie domógł. Skrzynia się rozpadła, nie mieliśmy wszystkich elementów do skrzyni i stało się jak stało. A i tak jestem zadowolony, bo pojechałem to samo, można powiedzieć, co w zeszłym roku na Santa. Ale modyfikowałeś coś samochód do tego czasu, Znaczy czy nie? dolot był tam robione, takie rzeczy. Nie? Był coś tam, jest lekko odciążony, można powiedzieć, nie? Ważył ponad 800, teraz waży 800. Okej. Ale no nie udało się. I co dalej? No nic. Za rok wracasz? Czy nie? Myślę, że jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku? Tak, o myślę. kurczę. Myślę, że w tym roku jeszcze. Bo ty masz rekord jaki? 9, 6, 1, 2. A teraz jeździłeś 9,7 chyba, tak? Nie, 9, 6, 8. O kurczę, to milimetry. Także tak to wyszło jak wyszło. Bo samochód rozciupałeś w sobotę. Tak. W pierwszym przejeździe. No to tak. Znaczy ja już widziałem w piątek, że już coś się dzieje po ostatnim przejeździe, bo już był wyciek ze skrzyni, co tam usuwałem, już ten wyciek był generalnie, może i dobrze się stało, bo jakby sprzęgło się nie uśliznęło w tym pierwszym przejeździe, to z tej skrzyni by nie było co zbierać. Okej. A na tą chwilę skrzynia już jest poskładana. Czekam na sprzęgło tylko. I w tym roku to na co chcesz tam pojechać? Na VW Action? No, taki jest plan, ale czy to wypali, to jeszcze nie wiem. Aha. No to dobrze. A w Polsce coś? Albo No gdzieś? Baltic jestem zapisany już. Aha. Także będę 2 golfami. Czarnym też? Czarnym będzie jeździł Oskar. Aha. No to spoko, fajnie. Także szykujemy się na to też. A jak ogólnie oceniasz tegoroczną Dorsalammers? Ty byłeś w zeszłym roku? Tak. Ja byłem Wszystkie 3? Wszystkie 3 byłem. I organizacyjnie lepiej czy gorzej? Bo trochę się pozmieniało, nie? Znaczy wydaje mi się, że lepiej. Szybciej to szło, nie? W zeszłym roku na przykład długo się stali tej kolejka. A w tym roku naprawdę elegancko, bardzo szybko. Można było zjechać? Tak. No przecież w piątek ja zrobiłem 5 przejazdów, no to nikt w życiu bym tak nie zrobił. 5 przejazdów robiłeś? 5 przejazdów w piątek zrobiłem i 1 w sobotę. Taki nie do końca. No to bez kitu dobrze. To się najeździłem. Nie było czegoś takiego, że rozwaliłem samochód od razu w pierwszym przejeździe. Także nie byłem zły na siebie i też nie byłem zły na samochód. A ogólnie jechałem z takim założeniem, że ten silnik po 4 latach już wybuchnie, nie? I zobacz, rozerwał znowu skrzynię. Czyli silnik jest ok cały czas? Na razie tak. No to spoko. No dobrze, masz jeszcze 20 sekund. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Już nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki. Jestem w Rim Service. Zaraz będzie drobna relacja od Rafała. Wie, że będę, ale nie wie, że jestem już. Ja teraz już wie, że jestem. A to Dzień dobry. Po cichaczu, tak? Cześć. Tak. Wiesz po co tu jestem, nie? Tak, wiem. Pewnie już sobie przygotowałeś mowę, co? Nic sobie nie przygotowywałem. No to jakbyś podsumował Santapod? Santapod jakbym podsumował? No teraz tak, zawsze było na gorąco, to były emocje, a teraz Teraz już na spokojnie. No spokojnie było i fajnie i gorzko. Fajnie, bo było się na Santapod, na Dorsalammers. Impreza bardzo fajna, zarąbista. A czemu gorzko? Problemy, od samego piątku problemy z autem. Pierwsze próby ruszenia, auto o dziwo nie chciało ruszyć, nie wiedziałem czemu. Kolejne próby, okazało się, że
auto zaczęło przerywać i gasnąć. Więc szukaliśmy przyczyny przez, nie wiem, dłuższy czas. Okazał się włącznik zapłonu, który przerywał, po prostu jadąc wyłączał auto. No ale zajęło nam to cały, że tak powiem, dzień, piątek. To się udało naprawić, w sobotę kolejne próby. Auto niby już ruszało, wszystko dobrze. Parę razy 9.0 na mecie, ale czułem, że to auto dalej coś jest nie tak, nie jedzie. Nie generuje takiej mocy jak powinno. Więc dalej dochodzenie, pisanie z Danielem. Daniel tam podsyłał jakieś nowe softy, coś tam nam poprawiał, próbowaliśmy, ale nie przynosiło to żadnych efektów. No i tak wieczorem w końcu, znaczy co dzień zmieniałem butlę nitra, żeby nie było, więc czułem, że... Nie chciałeś być jak Bartek. Dokładnie, chciałem być jak Bartek, więc czułem, że biorąc nową butlę, odkładając starą z auta, jest różnica, więc używam tu nitro. Ale dalej auto nie generuje mocy, więc stwierdziłem, w sobotę ściągamy kolektor ssący i zaglądamy do kolektora ssącego i do direct porta. Maska w górę, ja mam rurki trochę w kolektorze tam z tyłu, patrzę, dobra, już wiem, jeździliśmy bez nitra, rurka pęknięta i całe nitro szło zamiast do silnika, to w atmosferę. To zostało naprawione, no i sobota, ostatni przejazd, mówię, teraz to będzie to. Sobota czy niedziela? Sobota. Sobota, to była w sobota. To był ten ostatni przejazd w sobotę, gdzie po rozgrzaniu już tak mocno rozgrzałem oponę. Mówię, teraz będzie to. No i auto ruszyło i nagle urwało przy ruszeniu przegub zewnętrzny. No, że jest drag spol w aucie WWD, no to bardzo mocno ściąga. No, ściągnęło akurat mocno w stronę bandy. Nie chciałem przodem w bandę uderzyć, więc mocno skontrowałem. No i z automatu hamulec. No może potrzebnie, może nie. No i wtedy tą dupę poderwało, kręciło auto i uderzyłem w bandę, nie? No nic, skończyliśmy dzień sobota, to już był koniec dnia. Tylni wózek wyprostowany, przegub wymieniony. Jest niedziela, ale w niedzielę są stricte zawody. Więc przegrywasz wyścig, no to odpadasz z zawodów i czekasz na wolne przejazdy albo i nie. No i miałem konkurenta, takąś Hondę, która jeździła 9.5, 9.4. Jak wszystko dobrze pójdzie, to wygram, jeździmy dalej. No ale niestety, nie wiem czemu, sobota, niedziela nigdy nie miałem problemu. Chyba z emocji tego wszystkiego i ze zmęczenia nie wszedł bieg po prostu, nie? To trójki nie biłeś, tak? Trzeci bieg nie wszedł i przegrałem wyścig, więc z powrotem nerwy i czekanie na wolny przejazd. No jak sam wiesz, były dużo psuwy w czasie, te wolne przejazdy owszem nastąpiły, ale ja już miałem niestety spakowane auto na lawecie i ja musiałem jechać na prom, więc nie zdążyłem. No i tak się skończył Dolsramers. Czyli jeździłeś 9.0 na ropie? Tak, 9.0, nie wiem, 3-4 razy, już nie pamiętam ile razy jeździłem na samej ropie. Prędkość była 250, więc na samej ropie generuje fajną moc, no ale jednak z nitra te 200 koni jeszcze jak przyjdzie, to będzie dużo lepiej. No i turbiny lepiej reagują jak działa nitro, bo w tym przejeździe niedzielnym z tą Hondą po filmikach ze środka widzę jak reaguje doładowanie i na przykład bez nitra, a jak reaguje z nitrem, no całkiem inna sprawa, nie? No i my ruszamy od zera, że tak powiem, z nitro cały wyścig, więc jak to kiedyś zawsze gadaliśmy między sobą, nitro zawsze urywało nam około pół sekundy. Ale jak jeździliśmy w pile i używaliśmy je od trzeciego biegu, tak? A teraz na takim dobrym torze jak Santa Pot, no to używamy od zera, więc... Od startu używasz? Tak, od samego startu, od samego ruszenia używamy już nitro, nie? Więc wykorzystujemy tą dodatkową moc od samego startu, nie? No więc niestety, no co, przyszło nam wrócić bez poprawy czasu, z nowymi pomysłami. No i co, no w tym roku tam wracamy, nie? Tak? Na Anglię? Tak, na VW Action. Na VW Action wracamy, nie? W międzyczasie jeszcze będę chciał przetestować auto na ZEPS w Niemczech, nie? No właśnie, widziałem, że się tam zapisujesz. Tak, i tam będę chciał jechać, przetestować i... No tam jakieś tam inne zawody, jakieś tam, to tam już mało istotne, ale głównie VW Action na koniec roku, nie? I tyle, no, zobaczymy co będzie, no. A za rok na Santa wracasz, czy nie? Oczywiście, że tak. Choćby bez auta, chociaż nie wiem czemu miałbym wyjechać bez auta, ale na Dolsramers zawsze z polską ekipą będę. No i dobrze. Chyba starczy, co? Starczy. Chyba, że chciałbyś jeszcze komuś podziękować, coś pozdrowić, albo robimy cięcie. Podziękować bym chciał wszystkim znajomym, którzy ze mną byli, którzy mi pomagali, zawsze są i cięcie. Dziękuję bardzo. Wyłącz to już.